Jak wszyscy dobrze wiemy, polski król Jan III Sobieski wysławił się zwycięstwem nad armią osmańską pod Wiedniem. Jednakże co doprowadziło do tego jakże sławnego starcia? Jaki był jego przebieg i jakie były jego konsekwencje? O tym dzisiaj w prawdziwej historii. Ottomański atak na Wiedeń w 1683 roku nie wziął się znikąd. Miasto już od ponad 100 lat przed wydarzeniami z tamtego roku stanowiło potencjalny cel dla armii muzułmańskiego imperium. Już w 1529 Turcy próbowali zdobyć miasto, lecz oblężenie nie powiodło się im z uwagi na nadejście zimy. Ale dlaczego Wiedeń? Otóż odpowiedź jest prosta. Poza tym, iż była to stolica Świętego Cesarstwa Rzymskiego, miasto leży też nad ważnym dla handlu Dunajem. Oznaczało to, iż posiadało ono bardzo dużą strategiczną wartość. W latach 1672-76 Turcy prowadzili całkiem udaną wojnę przeciwko Rzeczypospolitej Obojga Narodów, w wyniku której zdobyli Kamieniec Podolski. W 76 rozpoczęła się również wojna turecko-rosyjska, która zakończyła się w 81 bez wyraźnego zwycięzcy. W tym samym czasie na Węgrzech dochodziło do rozruchów spowodowanych przez antyprotestancką politykę świętego cesarza rzymskiego Leopolda I. Powstania były również wspierane przez Turków, chcących zdestabilizować tamten region. Wojska cesarskie, walczące z antyhabsburskimi powstańcami, wkraczały na teren Węgrzech, co było użyte przez Turków w 1682 jako pretekst do wypowiedzenia wojny. Już na kilka lat przed atakiem Osmanów na Wiedeń przygotowywali oni swoją bazę logistyczną na Bałkanach i Węgrzech, gdzie część tych drugich była już wasalem Ottomanów. Przed atakiem na Wiedeń Turcy musieli przeczekać szybko zbliżającą się zimę, która uniemożliwiłaby natychmiastowe oblężenie Wiednia. To opóźnienie umożliwiło Habsburgom opuszczenie miasta przez cesarza i jego dwór, a także na przygotowanie obrony oraz zebranie poparcia wśród innych państw chrześcijańskich. W 1683 Turcy pod dowództwem Kary Mustafy w końcu ruszyli na Wiedeń, oblegając go 14 lipca. Przedtem do miasta docierały wieści o tureckich okrucieństwach, a obrońcy przygotowywali się na długie zmagania. Mieli oni zaledwie kilkanaście tysięcy ludzi w porównaniu ze 150 tysiącami wojsk osmańskich, lecz mieli przewagę w działach, posiadając ich aż 370 w porównaniu z około 150 tureckimi. W trakcie miesięcy poprzedzających odsiecz dochodziło do wielu potyczek, szczególnie gdyż Turcy kopali tunele prowadzące pod mury miasta, gdzie mieliby umieszczać olbrzymie ilości prochu do zdetonowania. Naturalnie wiedeński garnizon chciał tego uniknąć, przez co organizował wypady na kopiących tunele. Oraz tworzył własne tunele ze środka miasta, mające na celu dotrzeć do tych tureckich i je zniszczyć. Bardzo podobne taktyki można było zaobserwować w wielu późniejszych konfliktach, takich jak amerykańska wojna secesyjna oraz I wojna światowa. Na początku września osmańscy saperzy w końcu zaczęli osiągać sukcesy, co oznaczało, iż jeśli pomoc nie dotarłaby szybko, miasto by najprawdopodobniej upadło. Na szczęście dla obrońców, już 6 września polska armia licząca 27 tysięcy żołnierzy pod dowództwem Jana III Sobieskiego przekroczyła Dunaj, około 30 km od Wiednia, i złączyła się z innymi 47-tysięcznymi siłami niemiecko-austriackimi. Ostatecznie dowództwo nad całymi siłami koalicji przejął król Polski i cała armia skierowała się ku oblężonemu miastu i miała zamiar przygotować się do bitwy na wzgórzu Kahlenberg, oferującym dobry punkt obserwacyjny na miasto i otaczający je teren. Jednakże Turcy, zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, atakowali wojska koalicji, mając na celu uniemożliwić swoim wrogom zorganizowanie się. Jednak nie powstrzymało to Kary Mustafy przed trzymaniem części swoich wojsk w gotowości do równoległego z bitwą przeciw siłom koalicyjnym ataku na miasto. Pierwsze starcia rozpoczęły się około 4 rano 12 września z tureckim atakiem na siły niemiecko-austriackie, gdyż wojska Rzeczypospolitej jeszcze nie dotarły na pole bitwy. Turcy chcieli wykorzystać opóźnienie dotarcia sił polskiego króla, aby zdetonować miny, które udało się ich saperom umieścić pod murami miasta i szybko je zdobyć. Lecz obrońcom udało się je zlokalizować i uniemożliwić ich detonację. Mimo ostatecznego dotarcia na pole bitwy sił polskich, Turcy nadal desperacko starali się przebić przez mury miasta. W okolicach godziny 15:30 siły Cesarstwa Rzymskiego oraz pół godziny później Rzeczypospolitej rozpoczęły swoje ostateczne ataki na wojska Ottomanów. Około 17:00 niemieckiej piechocie udało się znacząco zbliżyć do głównego obozu tureckiego i kiedy przygotowywali się do zaatakowania go o 18:00, rozpoczęła się największa w historii szarża około 18 tysięcy koalicyjnych kawalerzystów, prowadzona przez 3000 sławnej polskiej ciężkiej konnicy,
to jest skrzydlatej husarii. Wojska tureckie rozpadły się i zdezorganizowane zaczęły uciekać z pola bitwy. Zaś te resztki, które nadal stawiały opór, zostały szybko zniszczone przez siły odsieczy oraz przyłączający się do walki w polu garnizon Wiednia. Do godziny 21 siły Kary Mustafy zostały kompletnie zmiecione z pola bitwy. Polec w trakcie walk o Wiedeń mogło nawet aż 35 tysięcy ludzi. Wynik tej bitwy miał olbrzymi efekt na Imperium Osmańskie. Siły nowo powstałej Świętej Ligi od 1683 do 99 prowadziły wiele kampanii przeciwko Turkom, do których przyłączało się wiele państw. Ostatecznie Ottomanie stracili znaczącą ilość wpływu na kontynencie europejskim. Część ich ziem zostały dodane do chociażby Wenecji, Rzeczypospolitej, Austrii oraz Rosji. Wielu historyków z tego okresu mówiło, iż porażka Kary Mustafy pod Wiedniem była jak dotąd największą porażką Imperium Osmańskiego. Porażką by też było, gdybyś nie kliknął łapkę w górę, jeśli ten film Ci się spodobał. Subskrypcja też byłaby mile widziana. To tyle na dzisiaj w Prawdziwej Historii. Do zobaczenia.